Czy jesteś gotowa na kolejny odcinek? Ależ oczywiście. W takim razie zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was niezwykle uprzejmie w kolejnym odcinku telenoweli Dookoła Nas. Ja na imię mam Irek. Beata? Jak co tydzień zaglądamy na naszą wiejską działkę, czyli miejsce, gdzie rosną nasze rośliny, ale gdzie przywozimy również ze sobą dobry humor, gdzie jest cisza i spokój. Pokażemy Wam, co urosło, co zakwitło, co ewentualnie trzeba wyrwać, bo się zbyt mocno rozpanoszyło. Usiądźcie wygodnie w fotelu, zróbcie sobie kawki, może herbatki i zapraszamy do oglądania. Zostańcie z nami do końca. Pani Beatko, pani Beatko, pani Beatko, pani Beatko. Idę do pani i mam gorącą prośbę. Czy mogłaby pani zrobić chwilę przerwy? Mogę? Mam do pani kilka pytań. O, już się boję. Proszę się z nami podzielić odpowiedzią. Proszę panią, a gdzie pani ma swój ulubiony zakątek na działce? Wszystkie są moje ulubione. Wszystkie. Ale w sumie najbardziej to chyba lubię tę stronę. A jeszcze jak było więcej kwiatów, bo było dużo więcej kwiatów kiedyś, nawet jeszcze w ubiegłym roku było więcej kwiatów, to w ogóle byłam Szczęśliwa. zauroczona i A w szczęśliwa. tym roku troszeczkę mniej mamy kwiatów, Właśnie prawda? nie wiem, gdzie się podziały te nasze kwiatki. A możemy dojść do któregoś kwiatka? No proszę bardzo. Na przykład? No na przykład to, żelaźniaczek i bodziszek. Żelaźniaczek i bociszek. Tak, bardzo ładne. Proszę bardzo, żelaźniak. Ładne kwiatuszki, przepiękne liście, zamszowe, takie fajne. Ty bardzo lubisz tego właśnie Żelaźniaczka? żelaźniaka i bodziszka. Bardzo, bardzo. Znaczy ja w Wiem. ogóle lubię kwiaty. My mamy mało kwiatów, a tak jak powiedziałam, w tym roku to jest jakoś wyjątkowo mało. Nie wiem, gdzieś tam chyba są gdzieś w ziemi. Nie wiem, nie A mam pamiętasz pojęcia. początki na działce? Pamiętam, No. pamiętam. A jeszcze przed nami, to nie wiem czy wiesz, zanim my tu przyszliśmy, zanim przyszła moja siostra, to nie wiem czy pamiętasz, ale na początku tutaj były ziemniaki. Może nie wiem czy na początku, ale jeszcze przed nami i przed siostrą były tutaj ziemniaki rosły. Pamiętasz? Coś pamiętam. Ziemniaki, a później chwaściory. Tak. Dużo A teraz mamy swój raj na ziemi i taką dużą odskocznię. Ojej, jak podniośle powiedziane. Raj na ziemi. No, Tak to, ale w sumie zgadzam ja się to z tobą. tak traktuję, wiesz. Nie, dobrze, no, tak, no można tak powiedzieć, no. Może tam trochę to przenośnia, ale No ale nie, ale bardzo ładna przenośnia. Super, a powiedziałeś. co byś powiedziała młodym działkowcom, którzy planują mieć działkę? Że warto? Może nie tylko młody, bo nie tylko młodzi mogą chcieć działkę, bo często tak jest, że ludzie dopiero Dorastają. dorastają i w pewnym wieku dorastają do takiego momentu, kiedy mówią sobie, że chcieliby się przenieść na wieś, chcą mieć swoją działkę, roślinki, bawić się. Coraz więcej w ludzi takie chce się uprawianie. przenieść na wieś. No a co ty byś im powiedziała? Że warto, tylko żeby się przygotowali na duże nakłady pracy. Niezależnie właśnie, od tego, no właśnie, to- czy działka jest duża, czy mała, to no niestety trzeba je poświęcić trochę czasu. A propos pracy, to ja ciebie spytam, czy dla ciebie to jest bardziej praca, czy odpoczynek? 50/50. Myślę, że to jest taka równoważnia. No, bo jest dużo pracy, z kolei praca daje dużą satysfakcję. daje. Tym bardziej, jeżeli ona jest wykonana dla siebie. No bo tak naprawdę to my to dla siebie robimy, prawda? Tak. Więc no, uważam, że daje dużo satysfakcji faktycznie. Dobrze, a możemy przejść do jakiejś następnej roślinki?
No tutaj już peonie przekwitły, więc jeszcze trzeba poobcinać, bo w ubiegłym tygodniu jeszcze były kwiatki, a teraz już poleciały, więc ich nie ma. Tu jest szałwia. Tutaj niestety pięknie jeszcze niedawno prezentowały się czosneczki, te duże, ale złamał się. Czy mi się wydaje, czy ten jest złamany? Złamany właśnie. No to urwij Szkoda. to. Po co to ma wisieć? No nie, no teraz nie będę go ciągnąć, dlatego że jeszcze wyrwę tą cebulę. Tutaj już będą niedługo też łebki czosnków. One są dwukolorowe. Później jak się rozwiną, to są dwukolorowe. Tu będzie pysznogłóweczka, znaczy jest pysznogłówka, tylko że będzie kwitła. Mhm. Trzeba jeszcze troszkę poczekać. Tutaj są trawy i hosta. A jeszcze przepraszam, zapomniałam o hortensji. Ona już zaczyna kwitnąć. Tak, i właśnie tu już zaczyna mieć takie malutkie te swoje płatki, bo ona te płatki ma takie dookoła. Ale w tym roku widzę, że te kwiaty, to maleństwo w porównaniu do ubiegłych lat, to jest maleństwo. Bo poprzednio to były, niejednokrotnie były większe od dłoni, a teraz to takie... Czy trochę zgodzisz się ze mną, że na działce, szczególnie ci, którzy zaczynają, to popełniają dużo błędów? Jakie największe błędy na działce są popełnione na przykład przez Ciebie, przeze mnie, przez nas? Ja myślę, że nie tylko przez nas, ale przez większość osób, które kupują działkę, chcą mieć sporo roślin i sadzą gęsto, no bo kupuje się przeważnie małe roślinki, małe egzemplarze i no jak się je posadzi, to tak się wydaje biednie, więc się sadzi gęsto, a potem raptem robi się Dżungla. dżungla. No, ale to tak jak mówię, z kim tak naprawdę byśmy nie rozmawiali, to właśnie tak mówi, że Bardzo często popełniają ten błąd. Tak. I my też Chyba popełniliśmy najczęstszy. ten błąd. tak, I też w niektórych przypadkach okazuje się teraz, że mamy Tak. za za gęsto. gęsto. A Na pamiętasz, przykład co tutaj, sadziliśmy na początku? przepraszam, pierwsze, co Pierwsze było rośliny, zrobione, jakie sadziliśmy na działce? to były te iglaki Ta tutaj na rabata tym z iglaków, poletku. prawda? Bo ja się zastanawiałam nad tą hortensją, ale nie, hortensja Była później troszkę. Tak, pierwsze to było poletko, tutaj, i gdzieniegdzie były iglaki, to wyglądało po prostu jak takie, Śmiesznie. no śmiesznie, tak. A teraz? Teraz już wiemy, znaczy wiedzieliśmy już dawno, a teraz to już w ogóle widać gołym okiem. Za gęsto. Stanowczo za gęsto. Rośliny się po prostu mordują. Myślę, Jest że jak się... jest. No tak, no teraz już nie będziemy przesadzać. Ale gdzie ty ciągniesz ten kompresor? Co ty będziesz robiła, Wiesz co? babka? Już któryś raz z kolei mrówki postanowiły sobie zrobić gniazdo w lampce. Nie no, nie wierzę. Zajrzę, ile jest ziemi. Zaraz zajrzę. No, No. tak, faktycznie masz rację. Ale to już jest druga lampka. A ja pamiętam, to chyba w ubiegłym roku po przeciwnej stronie Tak. gdzieś tam było to No samo. tylko, że tam było dużo więcej, bo my po prostu później żeśmy zauważyli to, że one sobie robią, a tutaj szybciej. Wiesz co, te lampki to już rdzewieją, one są po prostu Te lampki już... są już w stanie agonialnym. Tak, to jest do wymiany praktycznie wszystkie lampki. No, No nic. Jest jak... może się skusimy kiedyś na zmianę. Dobrze. Będziemy mieli pracę. Okej, biorę to pod uwagę. O, idzie ta cholera niedobrzyca. No o tobie mówimy, o tobie, tak. Ale co? No co, Co mówisz o mnie? Że ile razy cię można prosić, żebyś się zatrzymała w końcu? Ale nie o tym mówię, idziesz jak na ścięcie, kurczę blade. Nie, bo Jest- próbuję ciebie słuchać, co ty mówisz. Aha, Nie idę jak ty na masz ścięcie. dużą podzielność uwagi, także nie musisz mnie słuchać, możesz mówić, a usłyszysz i tak. No. Jestem po prostu na ciebie zły. Ale o co? No przecież ile razy już cię prosiłem, żebyś usiadła i odpoczęła. Nie ma czasu, nie ma czasu.
Tylko praca i praca. Nie ma czasu. Poza tym uspokój się. Ty się uspokój, ja cię bardzo proszę. Bo jak wywalę tą trawę, to cię wywiozę na taczce. Czegoś takiego to u nas jeszcze nie było. Dobrze, opowiadaj, co będziesz robiła. Będę ściółkowała hortensję Pink Annabel. Tutaj mam resztkę trawy takiej już lekko przesuszonej i będę ściółkować tą hortensję. A właśnie powinno się ściółkować właśnie taką przesuszoną trawą. Nie taką ściętą bezpośrednio, tylko skoszoną, tylko przesuszoną. To ty już się przesuszyłaś? Tak, bo ona sobie tam przy kompościku leżała Aha. i się przesuszyła. No, a powiedz mi, czy to już jest ostatnia hortensja, pod którą właśnie podkładasz, ściółkujesz? Mam nadzieję. Chyba tak, bo zresztą ja już nie mam więcej trawy, tylko to. A ja mam jeszcze takiego pomysła, No, że może byśmy rododendrony wyłożyli trawą. nie, no ja już nie mam trawy. Nie mam, bo już to tylko resztka mi została na No tą hortensję. To ja zaraz coś skoszę i Nie, nic nie będziemy mieli trawę. No. Nie będziemy mieli, dlatego że nie ściółkuje się skoszoną trawą. Znaczy niektórzy mówią, że w ogóle żadnych roślin się nie ściółkuje świeżo skoszoną trawą, a ja doczytałam się, że na pewno nie ściółkuje się rododendronów. Dlatego że trawa po prostu... Mów głośniej. Trawa... Poczekamy. Jak to na wsi, teraz jedzie kombajn. Trawa się może zagotować i to bo wytwarza dosyć wysoką temperaturę i to szkodzi po prostu korzeniom roślin. Ale ja i tak jestem na ciebie zły. Bo No ja ci nie trudno, wierzę, że ty zrobisz sobie przerwę za chwilę. Zobaczymy, czas pokaże. Kurna. Jeszcze moment, to zaraz usłyszę, że a ja nie mam pana płaszcza i co mi pan zrobi? Dokładnie tak. To był cytat. Wiem z filmu. I zobaczcie, kochani. Udało się. Udało się. Trzeba to gdzieś zapisać. Kurna, Olek, zobaczcie, widzicie, Beata siedzi, odpoczywa. Jeszcze sobie nóżkę na nóżkę załóż. Nie, chwilowo nie. Tak? Słuchaj, może powiemy coś o róży, o której mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. A co powiemy? Że ma się lepiej. Zdecydowanie ma się lepiej. Tak. No Może wiadomo, zobaczymy? że ma te gałązki, z których spadły te listki, no to wiadomo, że ich już nie będzie. No nie odrosną. No tak ale- widocznie musiało być, no to natura. No widocznie tak musiało być, no ale szkoda, tak naprawdę szkoda. Ale uczymy się na błędach. Zbyt późno zareagowaliśmy. Wtedy, jeśli chodzi o mszycę. Nie. Czemu nie? Nie, dlatego że my popsikaliśmy tym preparatem przeciwko mszycom od razu, jak tylko żeśmy je wylukali. Tylko kwestia była tego typu, że nas tu po prostu nie było. No nie, to nie była nasza No i wina. dlatego nie popsikaliśmy, bo nas tu nie było. No tak, no. No to widzisz. Ale mi chodzi o to, że to, ja się próbuję tłumaczyć, że to nie była nasza wina. Chodź, bo się, że tak powiem, no już nie będę mówił co. Chciałem coś powiedzieć niezbyt taktownego, ale nie powiem. Pamiętaj, tam taczka stoi. Już będę grzeczny, obiecuję. No proszę, proszę. Żyje dziewczyna. Nie ma liści na tych tutaj pędach. Ale ona w ten sposób też ciekawie wygląda. ale Nie. chyba będzie miała kwiaty. No właśnie, ona chyba będzie miała sporo kwiatów, bo tutaj są pączki na dole. Tu są pączki, tu są pączki, tu. A to trzeba chyba raczej obciąć. Ale to są jej pierwsze chwile u nas. Ona u nas jest od kiedy?
Od miesiąca? No chyba trochę A już jest dłużej. 5 razy dłużej dłużej? jest. Mhm. No ale już jest 5 razy taka przynajmniej, jak ją sadziliśmy. No spokojnie. Spokojnie. Super. Mogłaby przeżyć, no bo mogłaby się tutaj zadomowić. Da radę, przeżyje, proszę panią. No nie, no ja nie wytrzymam z tobą. Ja nie wytrzymam z tobą. Kolejne pierdoły kupiłaś? Jakie Ale- pierdoły? Jakie pierdoły? A, No. działa. Co to, unboxing? Tak, tak, działa, działa. A piękne, zobacz. Nie no, pierdoły. A co? Inwestycja? Tak. W co? Ile na tym zarobimy? Mój uśmiech. A, no to tak, no to już co innego. Fajnie będą wyglądały. Ale Gdzieś to wieczorem powisi- trzeba zobaczyć. Tak, trzeba, tak. Nie o tej porze. Nie, to znaczy to trochę widać, nie? Bo ja tutaj zasłoniłam, trochę widać. Nie wiem, czy Ale- w kamerze widać. No nie wiem. No wieczorem pokażemy, jak będzie ciemno. No i muszę powiedzieć, że mnie przekonałaś. No to świetnie, to się cieszę. A sobie jak się podoba? Mnie się podoba. To jest taka imitacja płomienia, nie? Nie. Nie. Ale nie, fajne, fajne. No bardzo, bardzo ciekawe. A jak będzie tak całkowicie ciemno, to będzie super. Powiesimy, jak wrócimy. Tak, to już po urlopie. Po urlopie, tak. Nam się podoba. Podoba nam się. A co wy o tym sądzicie, kochani telewidzowie? Napiszcie w komentarzach. Drodzy telewidzowie, kolejny weekend za nami, a z nim kolejny kawałek naszej działkowej opowieści. Dziękujemy, że tu zaglądacie, że jesteście z nami. Zawsze oczywiście miło Was gościć na naszej wiejskiej działeczce. Nie zapominajcie o subskrypcji, łapce w górę, no i gorąca prośba, napiszcie komentarz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak zwykle oczywiście w niedzielę O godzinie 10. Zapraszamy, dbajcie o Jeśli siebie. wszystko pójdzie oczywiście zgodnie z planem. Papa i trzymajcie serduszko, bo ja już się tutaj przygotowany jestem. I niech Papa. Wam wszystko pięknie rośnie.